Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition i dzisiaj kolejna gra na Wii i będzie to MadWorld. Zanim opowiem Wam o grze, parę słów na temat mojego stosunku do Nintendo. Wiele osób się mnie pyta, czy grałem w to, czy grałem w tamto. Ja powiem Wam szczerze, że od czasów, tu będzie taki dłuższy mój monolog, ale chcę, żebyście zrozumieli coś. Mój stosunek właśnie do konsol Nintendo. Od czasu GameCube'a, który w mojej opinii był ostatnią, przez pewien czas tak uważam, że była to ostatnia dobra konsola stworzona przez Nintendo. Kolejne te konsolki przenośne, 3DS-y, Wii, Wii U, zawsze jakoś mnie trochę odrzucały, ponieważ odrzucała mnie ta infantylność tych gier. Co po części, właściwie do czego po części dążyło samo Nintendo, że konsola miała być taką rodzinną rozrywką, więc te gry wszystkie były ładne, kolorowe, śmieszne i muszę przyznać, że to jakoś mi nie odpowiadało, choć było to takie moje stwierdzenie bez właściwie żadnej podstawy, ponieważ ja w te gry wtedy jeszcze nie grałem, nie miałem żadnych tych konsol, ani Wii, ani 3DS-a. Po prostu wynikało to troszkę z samej prezentacji tych gier, które nie do końca mi się podobały. I muszę przyznać, że jeszcze tutaj dodam, nigdy nie lubiłem Mario jako postaci. I powiem Wam, że przez długi czas się tego trzymałem, do momentu chyba aż nie kupiłem konsoli Nintendo Wii. I zacząłem troszkę tamte gry ogrywać i muszę przyznać, że konsola jako sama w sobie ma naprawdę wiele świetnych tytułów, które nie wpasowują się w tą taką infantylną stylistykę serwowaną nam przez Nintendo, ale i powiem Wam szczerze, że też trochę pograłem w Mario Galaxy, trochę pograłem w Donkey Kong Country i przekonałem się do tych gier. One naprawdę są dobre, chociaż nadal mam pewne opory, żeby grać na przykład w Kirby'ego, który całkowicie już totalnie mi nie odpowiada ta jego taka stylistyka dziecinna. I koniec końców oczywiście jest to tak, że gry na Nintendo może i są infantylne, ale są szczególnie te zręcznościowe, Super Mario Bros, Donkey Kong Country, są one bardzo trudne do przejścia, do zaliczenia na 100%, co jest oczywiście w takim kontraście z tą infantylnością oprawy graficznej. Dzisiaj muszę powiedzieć, że przekonałem się do konsoli Wii, odkrywam dopiero te gry na tą konsolę, te wszystkie ważniejsze tytuły, które kiedyś chciałem zagrać, o których czytałem na przykład w PSX Extreme, ale nie miałem konsoli, żeby je sprawdzić. Dzisiaj je odkrywam i muszę przyznać, że wiele z tych gier jest naprawdę fantastycznych, wiele jest unikalnych w stosunku do sterowania, co oczywiście tutaj to chyba każda gra jest unikalna, jeżeli chodzi o sterowanie, ale też wiele ekskluzywnych tytułów, które w pewien sposób mnie zaciekawiły. I tak dochodzimy do MadWorld. Gry, która, jeżeli podobnie jak ja uważacie, że gry na Nintendo Wii są infantylne, to MadWorld jest takim kopem w twarz, właściwie to nie kopem, tylko wjazdem, ciężarówką w Twoje dupsko. To jest gra, która całkowicie jest gdzieś na drugim końcu postanowień Nintendo o tym, żeby to była konsola rodzinna. Jest to jedna z najbrutalniejszych gier, w jakie grałem, przy czym oprócz tej brutalności idzie świetna mechanika, satysfakcjonująca mechanika z niesamowitą oprawą wizualną, jakiej właściwie w grach rzadko kiedy spotkać. Przypominam sobie, że tylko jedna taka gra była, Black Swan się to nazywało, czy jakoś tak, gdzie rzucało się kulkami farby. Żadna mi inna z takich gier właśnie nie przychodzi na myśl. I MadWorld jest doskonałym połączeniem brutalności, fantastycznej oprawy i całkiem niezłej mechaniki. Zanim opowiem Wam o całej grze, parę słów na temat fabuły, która po prostu jest tak naciągana jak guma w majtach grycanek. Akcja dzieje się na wyspie Jeffersona, na fikcyjnej wyspie Jeffersona, którą terroryści, czy też taka pewna grupa odcina od zewnętrznego świata. Dodatkowo rozpuszczają nad całą wyspą wirus, który zabija każdego w przeciągu 24 godzin. I dają znaczy może właściwie nie dają, tylko
jedynym ratunkiem, żeby otrzymać tą szczepionkę przeciw temu wirusowi, to trzeba kogoś zabić. I cała ta wyspa Jeffersona zmienia się w jedno ogromne pole bitwy, gdzie ludzie walczą ze sobą. I tutaj mamy głównego bohatera, który wkracza na tą wyspę, jest to niejaki Jack. Jego głównym początkowo zadaniem jest znalezienie córki burmistrza, która gdzieś na tej wyspie przebywa i uratowanie jej. Oczywiście Jack zaczyna totalną masakrę z różnymi przeciwnikami, zabijając ich w różny, przedziwny, okrutny, krwawy sposób i właściwie to jest cały ten core fabuły. Tam dochodzą jeszcze jakieś takie niewielkie niuanse fabularne, powiedzmy takie małe twiściki, ale powiem Wam szczerze, że ta fabuła to jest bardzo, bardzo licha. Gra została wydana w 2009 roku, czyli dosyć niedawno w sumie. W 2009 albo 2008 i została stworzona przez Platinum Games i to była pierwsza gra tego dewelopera. Platinum Games, który później zasłynie z fajnych hack and slashów jak Bayonetta, Vanquish czy Metal Gear Solid Revengeance. Natomiast Mad World był taką pierwszą grą z tego studia. No, sama gra to też taki hack and slash można powiedzieć, jednak troszkę różny od gier na przykład pokroju Bayonetta. Zazwyczaj każdy poziom tutaj składa się z dość niewielkiej areny, po której biega mnóstwo przeciwników i mamy różne metody masakrowania ich i za to zbieramy punkty. Gdy zbierzemy dostateczną ilość punktów, mamy szansę zawalczyć z bossem. Każdy z poziomów jest na czas, ale tego czasu jest tyle, że spokojnie zdążysz przejść 10 razy tą sumę punktów, którą trzeba zdobyć. Także czas co prawda tutaj istnieje, ale jest on, powiedzmy sobie tak szczerze, dosyć umowny. Jack jest postacią, która zamiast prawej ręki ma piłę mechaniczną, z której może korzystać. Oczywiście całość sterujemy wilotem i tym nunchakiem, także jest to dosyć dla osób, które przyzwyczajone są do grania na padzie albo na klawiaturze. Na początku jest bardzo ciężko się przyzwyczaić, ale wchodzi po jakimś czasie to w krew i można naprawdę wykręcać już takie numery, że głowa mała. No, ale co z tą brutalnością? Zanim powiem o brutalności, parę słów na temat fantastycznej oprawy. Jak widzicie na screenach, cała gra jest właściwie czarno-biała z dwoma dodatkowymi kolorami. Żółty, który pokazuje wyrazy dźwiękonaśladowcze i czerwony, który odpowiada za krew. Całość gry utrzymana jest w takim klimacie, powiedzmy, Franka Millera, Sin City. I to muszę przyznać, że się rewelacyjnie udało. Wszystko jest wykonane w czerni i bieli, wszystkie tekstury, wszystkie obiekty. Naprawdę wygląda to jak żywcem wyjęte z kadrów Franka Millera z Sin City i to się zdecydowanie udało. Aż dziw, że później żadna inna gra nie korzystała z tej metody wizualnej, bo ona się naprawdę sprawdza. Fantastyczne jest też to, że przy takim, można powiedzieć, monochromatycznym wręcz obrazie właśnie ta krew, czerwona krew i te żółte napisy bardzo się wyróżniają na tle i przez to właśnie można powiedzieć, że ta gra się wydaje trochę bardziej krwawa, mi się wydaje, że niż jest, bo tej krwi ona naprawdę się odznacza na tym czarno-białym tle. Same wizualia gry naprawdę mi przypadły do gustu, wyglądają one fantastycznie, jest to naprawdę dla mnie najwyższa półka. Co ciekawe jest też to, że nie widać dość lichej geometrii obiektów, przez to, że właśnie jest ona, ta grafika w taki właśnie sposób pokazywana. Niestety gra aż błaga po prostu o wyższą rozdzielczość. Konsola Nintendo Wii niestety nie działa, gry nie działają w HD ani w Full HD, działają one w 480p i niestety o ile na telewizorze wygląda to jeszcze w miarę spoko, o tyle w momencie kiedy zrzuciłem gameplay i prawdopodobnie wrzuciłem to na YouTube'a, niestety YouTube zmasakrował jakość i prawdopodobnie ten obraz nie jest z najwyższych lotów, ale można grę odpalić na emulatorze w Full HD i zobaczyć jak fantastycznie ta gra wygląda właśnie w Full HD. Ta gra aż błaga o wysoką rozdzielczość i o jakiś remake, remaster, chociażby na nowe konsole, czy nawet na PlayStation 3, bo wtedy myślę, że ona by dopiero rozwinęła skrzydła, dopiero te wizualia można by było w pełni docenić. Tak jak powiedziałem, jest to hack and slash, czyli najprościej mówiąc biegamy, łapiemy ludków, no i zabijamy ich w różny,
całkiem nieźle przemyślany i kreatywny sposób. Od cięcia piłą, gdzie możemy podcinać im ręce, głowę, czy rozciąć na pół, po takie bardziej już wyszukane sposoby, kiedy wbijamy mu kolesiowi najpierw w głowę znak, czy tam najpierw wkładamy na niego oponę, wbijamy mu w głowę znak drogowy, a następnie na przykład zawieszamy na wszędzie porozmieszczanych hakach. Trzeba przyznać, że sposobów zabijania tutaj autorzy zamieścili sporo. Niektóre są naprawdę takie tylko dla danej na przykład planszy, na przykład możemy wrzucić kolesiem przez stół, który przekoziołkuje przez cały stół i wpadnie do ogniska i spłonie, bądź takie już bardziej kreatywne, kiedy wrzucamy ludzi czy też naszych wrogów na taki ruszt, oni się tam troszkę podpiekają, robią się z nich takie skwarki, a następnie wrzucamy na talerz do jakiejś chińskiej restauracji i podajemy je jako danie. Takie różne metody dosyć chore tutaj się pojawiają i muszę przyznać, że to całkiem fajnie wpisuje się w taką komiksową, odjechaną stylistykę. Co jakiś czas, znaczy właściwie w każdej planszy w grze mamy coś takiego jak challenge, czyli taka plansza bonusowa i tutaj też autorzy wykazali się dosyć sporą kreatywnością, chociaż niestety te challenge potem zaczynają się powtarzać, a więc możemy zagrać wrogami w te wrzutki, uderzając ich po prostu pałą i oni wtedy lecą i w taką wielką tarczę i możemy tam wtedy jakieś punkty zdobyć. No tych tutaj challenge jest sporo, są całkiem fajne. Mamy na przykład taką zgniatarkę, gdzie wrzucamy ludzi i taka zgniatarka ich zgniata. No tych challenge trzeba przyznać, że jest całkiem sporo, są fajnie pomyślane. Niestety tutaj muszę powiedzieć, że one się potem przy końcu już zaczynają powtarzać. Dodatkowo w grze jest, to dla niektórych może być zaletą, dla niektórych wadą, muzyka hip-hopowa. Niestety muszę przyznać, że ten hip-hop jest dosyć słaby, no ale cały czas nam przygrywa jakaś muzyka hip-hopowa. Mamy nawet takiego czarnego barona, który jest niby jakimś tam, powiedzmy, takim pseudo-raperem. Oczywiście w grze występują bossowie, każda plansza ma swojego bossa, takiego końcowego, jak i takiego sub-bossa, który pojawia się w którymś momencie na planszy i który jest opcjonalny i zabijając go dostajemy więcej punktów. Same walki z bossami są niezwykle satysfakcjonujące. Każda z tych walk ma jakiś na siebie pomysł i muszę przyznać, że w wielu wypadkach naprawdę fajnie używa się Wilota i Nunchaka. Chyba najbardziej mi się podobało, kiedy przy wykończeniu jednego z bossów używamy właśnie obydwu kontrolerów i symulujemy strzelanie z rewolwerów. Naprawdę fantastycznie zostało to zawarte i to ma to naprawdę, znaczy te kontrolery Wii fajnie się sprawdzają w czymś takim, kiedy one właśnie symulują nam używanie broni. Tutaj zostało to całkiem nieźle muszę przyznać pomyślane. Niestety gra, jeszcze nie wspomniałem, oprócz latania i zabijania mamy też dwa chyba poziomy jeżdżone, kiedy jeździmy na motorku i zabijamy innych uczestników drogi. Niestety muszę przyznać, że te poziomy wypadły dosyć słabo, są troszkę takie, można powiedzieć, liche i niezbyt satysfakcjonujące, ale są one tylko dwa, także trzeba się przez to przemęczyć. Gra jest dosyć długa, tych plansz jest sporo, one się oczywiście zmieniają, więc mamy i Chinatown, mamy area, znaczy strefę 51, gdzie są ufolutki, mamy kasyno, mamy normalne miasto, także ogólnie tych plansz jest tutaj dosyć sporo. Na każdej z plansz uaktywnia się co jakiś czas unikany dla danej planszy sposób zabicia wroga, więc możemy na przykład rzucić nim na takie noże, gdzie przygotowuje się sushi i zostanie on po prostu pościachany na drobne kawałeczki. No dużo takich, powiem Wam szczerze, niektórych tych pomysłów jest mega chorych i muszę przyznać, że najbliżej chyba brutalnością tej grze do Manhunta, chociaż tutaj ta brutalność jest, tak jak mówię, taka bardziej komiksowa i bardziej taka odjechana, ale i tak jest to jedna z najbrutalniejszych gier chyba, w jakie dane mi było grać. Niestety gra ma pewne wady. Przede wszystkim oprócz tego, co powiedziałem, że niska rozdzielczość niestety odziera tą grę powiedzmy z takiej wysokiej jakości wizualiów. One nadal są wysokie, te wizualia, ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby to było Full HD, ta gra dopiero by rozwinęła skrzydła. Natomiast druga rzecz, której muszę powiedzieć, to to, że gra po jakimś czasie zaczyna być nużąca.
Zazwyczaj gdzieś tak w połowie dopada to, że właściwie tych wrogów zabijamy cały czas w ten sam sposób. Co prawda są te metody nowe, ale one no ile razy można zabijać tym nowym sposobem. Po jakimś czasie on się zaczyna nudzić, a my po prostu tak można powiedzieć grindujemy te punkty, zabijając tych wrogów cały czas bez końca. Oni się właściwie bez końca pojawiają, także to jest taka trochę robota głupiego, oni się cały czas respawnują i cały czas możemy ich zabijać, ale muszę przyznać, że po jakimś czasie zaczyna się to troszkę nużyć. Wypadało, znaczy fajnie jakby było więcej zróżnicowania, bo co prawda są te poziomy jeżdżone, ale one są dosyć kiepskie, jeszcze bardziej to zwiększa naszą frustrację trochę, ale jeżeli nie wiem, jeżeli nie przeszkadza Wam cały czas takie grindowanie i robienie tego samego, a chcecie się cieszyć samą mechaniką i pomysłami twórców, no to myślę, że gra Wam się spodoba. Zresztą polecam każdemu, żeby zobaczyć chociaż te fantastyczne wizualia, tą fantastyczną grafikę i animację, jak to zostało zrobione, bo dla mnie to jest naprawdę mistrzostwo świata i aż naprawdę jestem zdziwiony, że nikt nie poszedł jeszcze w tą stronę. Gra chyba jakoś specjalnie się nie sprzedała za dobrze, zwłaszcza, że no tak jak mówię, był to tytuł tak niepasujący zupełnie do portfolio Nintendo. Z jednej strony gry rodzinne, Kirby, Mario, tamte inne patafiany, a z drugiej strony Mad World, brutalna gra, czarno-biała, w której krew się leje strumieniami, latają ucięte kończyny i głowy. No zupełnie to się nie wpisywało. Nie wiem, co Sony myślało, bo raczej gdy Mad World już wyszedł, to jakby konsola Nintendo miała taką ugruntowaną już pozycję takiej konsoli rodzinnej, fajnej, śmiesznej i sympatycznej, a wyszli z grą dla hardkorowych graczy, która nijak się nie wpasowywała. No i niestety to według mnie no nie mogło się udać, tak? Jakoś to było tak dziwnie pomyślane. Powiem Wam szczerze, że mi grało się świetnie. Trzeba na początku, jeżeli nie graliście nigdy na Wii, no to trzeba się trochę przyzwyczaić do grania nunchakiem i Wilotem. Dodatkowym tutaj problemem jest też to, nie wiem, to jest problem prawdopodobnie mój, nie mówię, że wszystkich, ale jest to, że trzeba cały czas stać przed telewizorem. To nie jest gra, gdzie możesz z padem rozwalić się na kanapie i sobie pograć. Niestety w moim przypadku, może w Waszym też, może nie, granie w Wii wymaga ode mnie stania przed telewizorem, żeby mieć dostatecznie dużo miejsca, żeby tymi łapami machać. I to dodatkowo jeszcze męczy fizycznie. Z drugiej strony nawet jest to dobre, bo można trochę schudnąć, jak tam poskaczesz przed tym telewizorem, ale muszę przyznać, że te gry na Wii, w których wymagane jest właściwie machanie rękoma, czyli praktycznie w każdej grze, muszę stać przed telewizorem, więc dodatkowo jest to dla mnie jeszcze takie, można powiedzieć, fizyczne obciążenie, gdy gram w grę. Nie twierdzę, że to coś złego, niemniej jednak powiedzmy sobie szczerze, większość tych gier na Wii po jakiejś godzinie muszę przerwać, bo już mnie nogi bolą od tego stania w jednym miejscu. Także to, wiecie, taka tutaj historia. Czy grę polecam? Znaczy gra jest od 18 lat, więc wszystkim, którzy skończyli 18 lat, polecam. Zobaczcie, jak można fajnie zrobić grę z fajnym pomysłem, która fajnie wygląda i która daje masę satysfakcji. Myślę, że nawet tą grę, żeby sobie tak odpalić, pograć sobie ze 3 godzinki, zobaczyć jak to wygląda, jak to tam twórcy zrobili i potem już ją odłożyć, bo tak jak mówię, po godzinie gry już widziałeś wszystko. Potem już będą tylko się powtarzały z niewielkimi, powiedzmy, nowościami, wszystko będzie się powtarzało. Także to jest chyba mój główny zarzut wobec tej gry, że jest ona za bardzo powtarzalna i po jakimś czasie szybko zaczyna nużyć. Ale jeżeli chcecie się zmierzyć, polecam, jedna z najbrutalniejszych gier, jeżeli podobał Wam się Manhunt. Myślę, że Mad World też Wam przypadnie do gustu, jest on taki bardziej może komiksowy, bardziej taki bardziej odjechany, ale to wszystko się tutaj sprawdza, to wszystko jest jakby ze sobą spójne i wygląda to po prostu i gra się w to przede wszystkim na oryginalnych kontrolach fajnie, bo faktycznie ten kontroler tu się sprawdza, jest responsywny, postać wykonuje dokładnie to, co chcesz i muszę przyznać, że to tutaj wszystko fajnie zagrało. Mad World od Platinum Games, polecam, fajny tytuł dla wszystkich, którzy mają dosyć infantylności na grach na konsolach Nintendo Wii. Nie wiem, czy na Wii U działają gry z Wii. Chyba działają, bo te Nintendo chyba są tylko jedną w dół kompatybilne. Także jak coś, polecam sprawdzić. Fajny tytuł dla osób powyżej 18 roku życia. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.